W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak doszło do wybuchu wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią, która zaczęła się od japońskiego ataku na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku. Dowiecie się, w czyim interesie była ta wojna i czy rzeczywiście wywołali ją Japończycy. O tym nie mówią dzisiaj ani Japończycy, ani Amerykanie. I dlatego właśnie postanowiłem Państwu o tym opowiedzieć. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Klupiński z Luksemburga. Wojny bardzo często mają swoje czysto ekonomiczne podłoże. Tak było również w przypadku wojny Stanów Zjednoczonych z Japonią. Zaczęła się ona 7 grudnia 1941 roku od japońskiego ataku na amerykańską bazę w Pearl Harbor na Hawajach. Ten atak przeszedł do historii jako brutalny atak na Amerykę przeprowadzony znienacka przez japońskiego agresora, za którym stały wyłącznie militarystyczne plany Cesarstwa Japonii. Te ostatnie, zdaniem Amerykanów, miały wprost zmierzać do podporządkowania sobie przez Japończyków nie tylko całej Azji, ale również całej strefy Pacyfiku. Czy tak rzeczywiście było, jak mówi amerykańska historia? Czy też było zupełnie inaczej i to sami Amerykanie sprowokowali atak Japończyków na Pearl Harbor, mając w tym swój własny interes? A jeśli tak było, to w czyim interesie była wojna Stanów Zjednoczonych z Japonią? Te pytania nie są wcale bezpodstawne. Azja od dawna interesowała Stany Zjednoczone jako potencjalny rynek do ich gospodarczej ekspansji. To jest kluczowa kwestia w wyjaśnieniu przyczyn wybuchu wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią w grudniu 1941 roku. Spróbujmy więc najpierw prześledzić przebieg wydarzeń i ich okoliczności, zanim jeszcze doszło do tej wojny. Zacznijmy od naszkicowania swoistej mapy amerykańskiej gospodarki u progu XX wieku i kierunków jej rozwoju. Jej sektor finansowy uważany był za najsilniejszą jej gałąź. Istniał w nim jasny podział stref wpływów, zgodnie z którym dwa największe amerykańskie banki komercyjne mogły prowadzić swoją ekspansję, ale na odrębnych kontynentach. Należący do Rockefellerów National City Bank działał w Ameryce Południowej i Środkowej, natomiast kontrolowany przez Morganów Chase National Bank działał w Azji. Po jakimś czasie okazało się jednak, że ten podział stref wpływów nie odpowiada Rockefellerom. Głównie dlatego, że należąca do Rockefellerów firma paliwowa Standard Oil była coraz bardziej zainteresowana przejęciem rynku chińskiego oraz Birmy i holenderskich Indii Wschodnich, czyli dzisiejszej Indonezji, które miały własne złoża ropy naftowej. Tyle tylko, że oba te rynki, jak i cały rynek Azji zdominował już Chase National Bank, należący do Morganów, konkurentów Rockefellerów. Gdy w 1929 roku wybuchł światowy kryzys gospodarczy, prezes Chase National Bank Albert Vigin zaczął dopuszczać się na Wall Street nieuczciwych praktyk. W rezultacie tego stracił zaufanie Morganów. Zastąpił go wówczas Winthrop Aldrich, którego siostra wyszła za mąż za Johna D. Rockefellera Jr. I niebawem doszło do fuzji Chase National Bank z Equitable Trust Company, w którym największym udziałowcem byli właśnie Rockefellerowie.
Ci ostatni w wyniku tej fuzji wzmocnili swoją pozycję w sektorze amerykańskiej bankowości na tyle, że postanowili przejąć również kontrolę nad Waszyngtonem. Osiągnęli to, udzielając finansowego wsparcia w wyścigu do Białego Domu Franklinowi Delano Rooseveltowi, wywodzącemu się również z nowojorskiej kasty bankierów. W ten sposób Rockefellerowie zyskali najważniejszego sojusznika w realizacji swoich biznesowych planów. Z racji posiadania paliwowego giganta, czyli Standard Oil, naturalnym kierunkiem ich ekspansji była Azja. Tyle tylko, że do Azji postanowił również wejść konkurent Standard Oil na rynku paliwowym, koncern Royal Dutch Shell, należący do Rothschildów i Morganów. Jakby tego było mało, swoją ekspansję w Azji rozpoczęła również Japonia, zajmując w 1931 roku bogatą w surowce Mandżurię, a w 1937 roku rozpoczynając otwartą wojnę z Chinami. W 1940 roku Japonia ogłosiła nawet plan zbudowania strefy wspólnego dobrobytu Wielkiej Azji Wschodniej, która miała być blokiem państw uznających dominację Japonii w tym rejonie. Zaniepokojeni tym planem Rockefellerowie zaczęli wówczas agitować na rzecz interwencji militarnej Stanów Zjednoczonych w Azji Wschodniej. Ale prezydent Roosevelt się temu opierał, bo wiedział, że takiej interwencji nie chcą Amerykanie, bez głosów których nie zdoła ponownie wygrać wyborów prezydenckich. Rockefellerom w realizacji ich planów pomógł jednak podpisany w 1940 roku Pakt Trzech, który był sojuszem Japonii z III Rzeszą i Włochami. Po podpisaniu tego paktu Rockefellerowie wzmogli naciski na Roosevelta, aby ten przyzwolił na wojnę z Japończykami. Ich konkurenci Morganowie zaczęli z kolei agitować za tym, aby Stany Zjednoczone zaangażowały się w wojnę w Europie. Ale też i oni mieli w tym swój interes, bo Europa była ich dłużnikiem. W zaistniałej sytuacji Roosevelt postanowił zaspokoić oczekiwania zarówno Rockefellerów, jak i Morganu. Ci pierwsi dostali swoją wojnę z Japończykami, ci drudzy dostali swoją wojnę w Europie. Tymczasem w lecie 1941 roku Japonia dokonała kolejnych podbojów terytorialnych w Azji, zajmując między innymi Wietnam oraz czyniąc przygotowania do zajęcia holenderskich Indii Wschodnich, czyli dzisiejszej Indonezji. To jeszcze bardziej rozdrażniło Rockefellerów, którzy przy poparciu Roosevelta przystąpili do wojny gospodarczej z Japonią. W jej ramach zamrożone zostały japońskie aktywa w amerykańskich bankach, a na Japonię nałożono embargo na wszelkie produkty ropopochodne. W odpowiedzi na to Japończycy zaproponowali Amerykanom, że w kontrolowanych przez nich Chinach amerykańskie firmy będą traktowane tak samo jak japońskie, ale pod warunkiem, że Amerykanie to samo uczynią z firmami japońskimi w Ameryce Południowej, która była ich strefą wpływów. Roosevelt odrzucił jednak ofertę Japończyków. Ci ostatni nie chcieli jednak konfrontacji militarnej ze Stanami Zjednoczonymi, bo wiedzieli, że skończy się ona dla nich przegraną. Proaliancko nastawiony premier Japonii Fumimaro Konoye chciał osobiście spotkać się z Rooseveltem, aby zapobiec wojnie. Ale Roosevelt nie chciał już rozmawiać z Konoye, bo zgodził się już na wojnę z Japonią, którą obiecał Rockefellerom. Tyle tylko, że Roosevelt chciał, aby jako pierwsi zaatakowali Japończycy. W październiku 1941 roku proaliancki rząd Konoye upadł i zastąpił go konfrontacyjnie nastawiony rząd generała Hideki Tojo. Ten ostatni, wiedząc już, że deeskalacja konfliktu z Ameryką nie jest już możliwa, postanowił zaatakować jako pierwszy. Amerykański wywiad, który złamał japońskie szyfry, dowiedział się, kiedy i gdzie
dojdzie do japońskiego ataku. Ale Roosevelt nakazał wywiadowi milczeć w tej sprawie. Rooseveltowi chodziło tylko o to, aby przyjąć japoński atak i zyskać w ten sposób bezdyskusyjny pretekst do wypowiedzenia wojny Japończykom. Tyle tylko, że amerykański prezydent nie przewidział tego, że w czasie tego ataku Japończycy zniszczą sporą część amerykańskiej floty wojennej i amerykańskiego lotnictwa. Z 8 amerykańskich pancerników, które były obecne w Pearl Harbor, 5 zostało zatopionych, a pozostałe 3 zostały poważnie uszkodzone. Amerykanie stracili również sporą część samolotów, które zostały zniszczone przez japońskie bomby, stojąc na lotniskach. Dzień później, 8 grudnia 1941 roku, Roosevelt w wygłoszonym orędziu do narodu nazwał dzień japońskiego ataku na Pearl Harbor dniem hańby i zwrócił się do Kongresu, aby ten wypowiedział wojnę Japonii. I amerykański Kongres błyskawicznie to zrobił. W odpowiedzi na ten ruch sojusznicy Japonii, III Rzesza i Włochy 3 dni później wypowiedziały wojnę Stanom Zjednoczonym. W odpowiedzi na to amerykański Kongres ogłosił również stan wojny z III Rzeszą i Włochami. W amerykańskim społeczeństwie rozpętano wówczas atmosferę nienawiści do Japończyków. Zastępca amerykańskiego sekretarza do spraw wojny John McCloy odegrał w tym najważniejszą rolę. McCloy doprowadził nawet do tego, że w styczniu 1942 roku w Stanach Zjednoczonych powstała cała sieć obozów koncentracyjnych dla Amerykanów japońskiego pochodzenia. Osobiste zaangażowanie McCloya w budowaniu antyjapońskiej atmosfery również nie było przypadkowe. McCloy już wcześniej pomagał Rockefellerom w nawiązaniu kontaktów handlowych z niemieckim koncernem chemicznym IG Farben. Po wojnie, dzięki ich poparciu, McCloy został prezesem Banku Światowego. W zamian za pożyczki Rockefellerów na jego stabilizację pomagał im w zakładaniu nowych oddziałów banków na całym świecie. Przez wiele lat McCloy był jedną z najważniejszych postaci na amerykańskiej scenie politycznej, doradzając amerykańskim prezydentom, począwszy od Eisenhowera do Reagana. Wróćmy jednak do głównego tematu naszego filmu. Rockefellerowie dostali od Roosevelta swoją wojnę z Japończykami, która, jak można było się spodziewać, zakończyła się zwycięstwem Amerykanów. I wtedy zaczęli podporządkowywać sobie cały azjatycki rynek. Ale nie trwało to zbyt długo, bo już w 1946 roku w Chinach, które były najbardziej lukratywną częścią azjatyckiego rynku, wybuchła wojna domowa, która zakończyła się w 1949 roku zwycięstwem komunistów. W jej rezultacie narodziła się Chińska Republika Ludowa, dla której amerykańska obecność na azjatyckim kontynencie była czystym złem. Zresztą bardzo szybko zaczęła ona swoją komunistyczną ekspansję na inne azjatyckie kraje. W konsekwencji tego nie mógł już spełnić się plan Rockefellerów, aby Azja stała się ich kontynentem. Swoje wpływy musieli ograniczyć jedynie do pokonanej Japonii. Ale powiązani z Rockefellerami amerykańscy politycy w rodzaju McCloya, Henry'ego Kissingera oraz Waltera Ristona przez cały okres zimnej wojny lobbowali na rzecz wojny z Chinami i innymi komunistycznymi państwami w Azji. To właśnie dlatego Amerykanie zaangażowali się później w wojnę z komunistycznym Wietnamem. Tyle tylko, że ta wojna okazała się dla nich wielką porażką. Ale dla Rockefellerów nie miało to już większego znaczenia. Ich gospodarcze wpływy miały już wtedy charakter globalny. I tak jest do dzisiaj.
Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.